Siemanko! Dzisiaj pierwszy odcinek z dużej serii dotyczących konstrukcji, przygotowywania wykrojów, szablonów na przeróżne rzeczy. Teraz zajmiemy się przygotowaniem takiego elementu. Chciałbym Wam pokazać, jak powyliczać średnicę koła, tak żeby nam wszystko pasowało do rękawa o wybranym wymiarze. No i końcowo też, żeby nam się to wszystko dobrze zszyło, więc przechodzimy już do konkretów. Jeśli chodzi o przygotowanie wykrojów, to na start potrzebne nam będą przybory, czyli ekierki, linijki, przeróżne krzywiki, dzięki którym będziemy mogli wyznaczyć łuki, krzywe linie, proste, no co nam przyjdzie do głowy. Kolejnym elementem jest cyrkiel. Ja osobiście szukam jeszcze tego idealnego, ponieważ różnie jest z tymi cyrklami. Dobrze jakbym miał przedłużkę, tak żebyśmy mogli narysować duże koło. Kolejnym elementem jest ołówek, coś do wycinania, nożyczki, precyzyjny nóż, nóż krążkowy. No i końcowo przyda nam się jeszcze tona cierpliwości. Tutaj efekt jest proporcjonalny do ilości poświęconej pracy i wykonanych wykrojów. No to w sumie chyba jak ze wszystkim. Im więcej czegoś zrobimy, tym nam to łatwiej idzie później. Także z narzędzi to by było wszystko. Wykroje głównie przygotowuję na Bristolu, ponieważ lubię to fizycznie widzieć, co przygotowałem. Dzięki temu mogę to sobie jakkolwiek zwizualizować w głowie, czy to mi się składa, czy to pasuje do siebie i jak to mniej więcej będzie wyglądało. Wyciąłem pasek z Bristolu, on ma 10 cm szerokości, no ale to akurat nie ma większego znaczenia. I teraz wytnę jakąś dowolną długość, na przykład tutaj coś nierównego. Ani żeby się nie kończyło równo na centymetrze, ani też nie było w połowie. Wziąłem pasek na 66,6 cm. I teraz przygotowując koło do tego całego rękawa, będę bazował właśnie na tym wymiarze 66,6. Od niego na pewno muszę odjąć zapas na szef po pół centymetra, który będzie wewnątrz, czyli minus centymetr. To zostaje nam 65,6 cm. Ten wymiar jest obwodem koła, który znajduje się tutaj wewnątrz tego rękawa. Teraz na podstawie tego obwodu musimy wyliczyć średnicę koła, która będzie nam pasowała do wszycia wewnątrz rękawa. Korzystając więc z wzoru na obliczenie obwodu koła, czyli 2 πr. R to jest promień, czyli połowa średnicy, a mnie interesuje od razu średnica, czyli pi razy właśnie średnica koła i to nam wychodzi obwód 65,6. Czyli żeby teraz wyliczyć średnicę, musimy obwód podzielić przez pi, czyli 3,14. I dzielimy 65,6 podzielić na 3,14. To wychodzi 20,89 cm. Jak wygląda z wyliczeń? Potrzebujemy koło o średnicy 21 cm. Musimy to zaokrąglać albo w dół, albo minimalnie w górę. Ale właśnie to nie jest jeszcze ostateczny wymiar, ponieważ na razie wyliczyliśmy tylko średnicę koła, która odpowiada właśnie temu otworowi w rękawie. Czyli tutaj jak mamy w mniejszej skali ten rękaw zszyty już z naddatkiem, więc to koło będzie nam wchodziło do środka. Więc nie mamy tutaj jak zaszyć, o co złapać właśnie ten materiał z koła, ponieważ tu średnica jest stała, nic już z tym nie zrobimy. Więc dokładamy jeszcze centymetr
do średnicy koła. Będzie ono większe, ponieważ właśnie po tej linii, czyli po tej mniejszej średnicy, którą przed chwilą wyliczyliśmy, będzie przebiegał nasz szef. A ten naddatek, który jest, no to właśnie to jest zapas na szef, który po zszyciu lekko się tutaj zmarszczy wewnątrz, ale on musi się po prostu zmarszczyć, ponieważ ta linia szwu jest właśnie poniżej, tak żeby odpowiadała wymiarowi tego rękawa. Zabieram się więc za odrysowanie koła o średnicy 22 cm oraz wycinam pasek z tkaniny na podstawie tego wykroju. No i idziemy do maszyny zszyć to. Skorzystam z linijki. Ostry koniec przykładam na 0. I drugim końcem zatrzymam się na 11. I takie koło nam jest potrzebne do wszycia wewnątrz rękawa. Staram się wycinać po linii, ponieważ będę to jeszcze odrysowywał na tkaninie i nie chciałbym, żeby to koło jeszcze powiększało swoją średnicę o dodatkowe właśnie odrysowania. Przykładam więc wykrój do tkaniny. Akurat teraz użyję czerwonego skaju, czy sztucznej skóry. Teraz jeszcze ważne jest, aby sprawdzić, czy tkanina, której używamy, w którąś ze stron się rozciąga. Właśnie interesuje mnie tylko ta strona, która jest najbardziej stabilna, ponieważ nie chcę, żeby ten rękaw mi już pracował, powiększał swój obwód. Także odrysowuję ten wykrój wzdłuż tkaniny. Przy wycinaniu także staram się ciąć po ołówku, tak żeby nie dokładać jeszcze kolejnych milimetrów na średnicy. Najpierw przeszyjemy rękaw na pół centymetra. Warto zerknąć teraz na film o wszywaniu kółka, ponieważ pokazałem tam dwa sposoby wszywania go. Sprawdzam teraz tylko na szybko obwód. Więc sytuacja taka sama jak na tamtym filmie. Kółko jest większe, no ale to jest właśnie z tego względu, że jest zapas na szef. No i teraz z wyliczeń można byłoby pomyśleć, że sposób wszywania tego kółka może być dowolny, ponieważ wymiary muszą się zgadzać. No ja mogę powiedzieć szczerze z doświadczenia, że nie do końca tak jest. Wybierając właśnie ten sposób wymiarowania, który Wam pokazałem przed chwilą, wszywam to kółko w taki sposób, że najpierw pod stopkę idzie kółko, a następnie kołnierz doszywam do kółka. Na tamtym filmie właśnie z wszywania kółka była jeszcze pokazana druga metoda, czyli kółko doszywam do kołnierza. No ale jak było widać, zostanie nam zapas. Trzeba tutaj pomniejszyć kółko wtedy, ale jednak ten sposób, gdzie właśnie jest najpierw kółko, później doszywam do niego kołnierz, no jak dla mnie jest najbardziej skuteczny. Jeśli wszystko było wcześniej zrobione dobrze, wymiarowo, no to po prostu Wam się to wszyje i będzie Wam wychodziło. Ten drugi sposób to jest więcej zabawy, trzeba pomniejszać kółko, więc myślę, że to będzie temat na jakiś dalszy odcinek. No ale ten sposób jest na tyle dobry, że nie wiem, czy warto w ogóle kombinować, jeśli możemy to wszyć tak i będzie wychodziło. Tutaj jest więcej miejsca, więc powinno być wszystko widać. I wszywamy tutaj po prostu dokładając krawędź do krawędzi. Staramy się nie naciągać niczego. Mały rygiel.
I tutaj zapas na szef, taki jak uwzględniliśmy przy właśnie konstruowaniu wykrojów, czyli pół centymetra. Możemy teraz jeszcze ewentualnie sprawdzić, jak wygląda sytuacja, żeby w razie czego jeszcze zareagować na ewentualną nieprawidłowość. Ale tu wygląda, że jest ok. Tak to wygląda. I jak widać, właśnie po wyprostowaniu tego kołnierza, w środku to kółko minimalnie się marszczy, no bo jest większy obwód, więc ono musi tutaj się jakoś zmieścić w tym. Na ten prawidłowy obwód, który jest odzwierciedleniem kołnierza, no idzie wzdłuż szwu. Jest to kanciaste, ponieważ te łuki musimy ponacinać. Ale samo kółko, wszycie tego kółka mamy ogarnięte. Krawędzie ponacinane, więc teraz możemy wywrócić. Ten brzeg na pewno będzie bardziej kształtny. Możemy także trochę mu pomóc. Tutaj mamy krawędź bez młotkowania, a tutaj jest leciutko zmłotkowana, po prostu żeby ta tkanina tylko się odkształciła. No i ten efekt utrzymuje nam się później. Także to wszystko. Mam nadzieję, że był to dla Was wartościowy odcinek. No i tak podsumowując, do czego może nam się przydać ta wiedza? No mówiąc szczerze, do wszystkiego. Możemy wykonać dzięki temu torebki, poduszki i nie muszą to być tylko walcowate kształty. Dzięki właśnie kształtowaniu tego kołnierza możemy także zrobić stożkowe elementy. No co nam tylko przyjdzie do głowy. Więc jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!